drugim odcinku zajmiemy się ciekawostkami związanymi z wierzeniami i kulturą Inków, Majów i Azteków. Nie są to może aż tak popularne kultury jak na przykład grecka, rzymska, egipska czy chociażby nordycka, ale postaramy się przybliżyć Wam ich tajemnice. Poziomy peruwiańskie postanowiliśmy podzielić na 2 odcinki. W tym zajmiemy się poziomami Caves i City of Vilcabamba, natomiast w 3. odcinku omówimy ciekawostki związane z poziomami Lost Valley oraz Tomb of Qualopec. Ciekawostki zarówno zidentyfikowane, jak i te niezidentyfikowane powtarzają się kilka razy w całym Peru, dlatego powiemy o nich raz w wybranym miejscu. Zanim przejdziemy do konkretnych ciekawostek z pierwszego poziomu Caves, pokrótce opiszemy Wam wszystkie 3 omawiane kultury – Inków, Majów oraz Azteków. Inkowie. Historyczne państwo Inków z zachodniej części Ameryki Południowej. Obejmowało tereny dzisiejszego Peru, Ekwadoru, część Boliwii, Chile, Kolumbii oraz Argentyny. Pod nazwą Inkowie krył się lud, ale też jego przywódca, odbierany przez poddanych jako ziemskie ucieleśnienie Boga Słońca. Państwo Inków odegrało dużą rolę w ucywilizowaniu wielu dzikich plemion zamieszkujących Andy. Proces ich ucywilizowania obejmował odejście od obrządków kanibalizmu. Dodatkowo mocno ograniczono barbarzyński rytuał składania ofiar z ludzi. Inkowie stanowili silną, zwartą organizację funkcjonującą w oparciu o surową dyscyplinę. W takim systemie pozostawało bardzo niewiele miejsca na rozwój osobowy i na życie prywatne jednostki. Co ciekawe, religia Inków sprowadzała się do oddawania czci jednemu bogu, Viracocha. Jego kult jednak pozostał ograniczony do arystokracji i warstw wyższych. Pospólstwo zaś pozostawało wierne lokalnym bóstwom i duchom natury. Majowie byli cywilizacją rolniczą i miejską, która pozostała na poziomie epoki kamienia. Stworzona została w czasach prekolumbijskich na obszarach Mezoameryki przez ludy grupy językowej Majów. Jednak byli najbardziej znaczącym ludem Ameryki pod względem osiągnięć duchowych i kulturowych. W historii rozwoju ich kultury można wydzielić 3 epoki. Okres przedklasyczny od 1500 roku przed naszą erą do 200 roku naszej ery. Klasyczny od 200 roku do 900 roku. Oraz późnoklasyczny od 900 roku do 1600 roku. Państwo Majów, nawet w czasach największego rozkwitu, składało się z około 110 mniejszych i większych osad, które były podległe jednemu niezależnemu rządowi. Religia Majów opierała się na przewadze wiary w męskie bóstwa, naprzeciw których stały tylko 3 boginie. Przypisywano im jednak wielką moc i siłę. Majowie adorowali określone bóstwo, zróżnicowane przez jego aspekty i cechy osobowości. Tak więc, jeden i ten sam Bóg mógł być czczony raz jako istota sprzyjająca i pomocna, a raz jako demoniczny niszczyciel. Bardzo często różne od siebie i odmienne aspekty danego Boga były ucieleśniane w postaci różnych zwierząt. Współcześni Majowie to ludność przede wszystkim wiejska zajmująca się rolnictwem, hodowlą i rzemiosłem. Mówią ponad 20 językami i dialektami. Większość posługuje się językiem hiszpańskim.
Aztekowie. Aztekowie nazywali siebie nazwą Mexica. Lud Azteków wyemigrował na początku XIV wieku z północnych części Meksyku na południe. Z niechęcią dopasowywał się do kulturalnego poziomu cywilizacji Majów. Powodem ich migracji było otrzymanie proroctwa od ich boskiego opiekuna Huitzilopochtli. Polecił im wzniesienie swego miasta tam, gdzie zobaczą orła trzymającego w szponach węża. Założyli więc swoją stolicę pośrodku jeziora Texcoco. Miasto zostało nazwane Tenochtitlan. Drugim miastem było Mexico City, które było mistrzowskim osiągnięciem architektonicznym, który wprawił w osłupienie późniejszych kolonizatorów, Hiszpanów. Upadek Azteków datowany jest na 1520 rok, kiedy to został zamordowany ich władca Montezuma II przez Hiszpan. Pierwsza ciekawostka powiązana jest z jedną z cutscenek w całej grze, która jest wprowadzeniem do peruwiańskich poziomów. Na szczycie portalu, z wejściem do tytułowych jaskiń, widoczny jest wizerunek ajmarskiego boga Viracocha. W oryginalnej wersji gry z 1996 roku relief ten jest słabo widoczny. Bardziej szczegółowo został przedstawiony na renderze będącym loading screenem wersji remastered. Do przedstawienia wizerunku tego boga pomogą nam też fragmenty z gier Tomb Raider Legend oraz Tomb Raider Anniversary. Viracocha. W przeciwieństwie do plemion meksykańskich, Majowie i Aztekowie, w państwie Inków wielbiono tylko jedno bóstwo – Viracocha. Viracocha był bogiem stwórcą. Wiejska ludność czciła go wraz z wieloma pomniejszymi bóstwami natury w domowych pomieszczeniach. Urządzano w nich bowiem ceremonie dla okazywania im szacunku. Ajmarski mit mówi, że na początku czasu Bóg Viracocha powstał z wód jeziora Titicaca. Bóg ten był założycielem miasta Tiahuanaco. Aby unicestwić ciemność, stworzył słońce. Wyznaczył mu na niebie stałą drogę, którą codziennie miało wędrować, oświetlając ziemię. Księżycowi i każdemu kolejnemu z pozostałych ciał niebieskich przydzielił na niebie ich własne położenia. Gdy zaludnił świat różnorodnymi stworzeniami, zbudował kamienne figury i wlał w nie swoją miłość. Z tych figur wyszli pierwsi ludzie. Pierwszy poziom z Peru jest bardzo krótki. Nie oznacza to jednak, że nie ma w nim ciekawostek. Wręcz przeciwnie. Dźwignia przy suficie. Druga ciekawostka pół żartem. Otóż niebawem po rozpoczęciu pierwszego poziomu można zauważyć przy suficie dźwignię. Do dnia dzisiejszego nikt nie wie, czemu została ona tam umieszczona. Możemy tylko domyślać się, może to błąd? Może dla żartu? A może początkowo ta część poziomu miała wyglądać inaczej? Może do tej dźwigni miały prowadzić jakieś schody? W pomieszczeniu z niedźwiedziem możemy napotkać relief z wizerunkiem jednej z azteckich bogiń. Występuje on też w poziomie City of Vilcabamba. Chalchiuhtlicue. Aztecka bogini urodzaju, małżonka boga deszczu Tlaloca. Wraz z mężem panowała nad Tlalocan,
mistycznym rajem azteckim, który według indyjskich legend był najniższym z 3 kręgów niebieskich. Miał być położony w wysokich górach i obfitujący w pożywienie, kwiaty i owoce. Trafiały do niego dusze utopionych, zmarłych od porażenia piorunem, a także w wyniku innych chorób związanych z wodą. Dusze miałyby zażywać przez 4 lata wszelkich przyjemności i ponownie wrócić na ziemię. Bogini w postaci rzeźby przedstawiana była w pozycji klęczącej. Jej młodzieńczy wiek podkreślały 2 warkocze, a jej boskość szkarłatne nasiona na nakryciu głowy. Frędzle na szyi symbolizowały kwiaty. Niejednokrotnie na ścianach w poziomach peruwiańskich znajdują się różnego rodzaju ozdoby. Zagłębiając się w książki omawiające kulturę Inków, można dostrzec jeden interesujący symbol – inkaski symbol gór. Jest to klasyczny wzór pasm górskich. Inkaskie legendy mówią, że na najwyższych szczytach znajdowały się siedziby bogów i duchów przodków. Do dnia dzisiejszego górom, niczym bogom, składane są ofiary i oddawana jest cześć jako żywym istotom. W poziomie Caves widoczne są fragmenty tzw. ścian czaszek. Na razie przedstawiamy o nich ogólną ciekawostkę. Tzompantli z meksykańskich kultur prekolumbijskich jest to drewniana konstrukcja, która pełniła funkcję publicznego pokazywania czaszek i jeńców złożonych w ofierze w wyniku tzw. kwietnych wojen. Te ściany czaszek spotykane są na stanowiskach archeologicznych, często były umieszczane też w kodeksach azteckich. Kwietne wojny lub wojny kwiatów. Wojny toczone w XV wieku przez plemiona Azteków po okresie suszy, która miała miejsce w Meksyku w latach 1450 do 1454. Kwietne wojny bezpośrednio przyczyniały się do upadku Azteków. W poziomie City of Vilcabamba też znajduje się Tzompantli, ale z konkretnego miejsca. O nim powiemy osobną ciekawostkę. W pomieszczeniu, w którym znajduje się jeden z sekretów, znajduje się na ścianie bardzo ciekawy obiekt. Jest to kamień słońca lub kamień 5R, z hiszpańskiego Piedra del Sol. Niewątpliwie najsłynniejsze rękodzieło Azteków. Jest to kamienny dysk, który został odkryty w XVIII wieku w rejonie Templo Mayor w Meksyku. Jego rozmiary to 358 cm średnicy, 98 cm grubości. Waży 24 tony. Obecnie znajduje się w Narodowym Muzeum Antropologicznym w Meksyku. Do dnia dzisiejszego nie jest do końca jasne, w jakim celu został stworzony i jakie jest jego znaczenie. Jednak naukowcy wysnuli kilka hipotez. Często kamień słońca utożsamiany jest z kalendarzem, jednak wyryta na nim płaskorzeźba przedstawia raczej aztecki mit o 5 słońcach. Sam dysk najprawdopodobniej służył jako ceremonialny ołtarz. W centralnej części arcydzieła znajduje się wizerunek Boga Słońca i poległych wojowników, Tonatiuh w znaku Olin. Dysk ozdobiony jest także 4 symbolami poprzednich er lub słońc, pierścieniami z symbolami kalendarzowymi i kosmicznymi, 2 ognistymi wężami, które pomagają Bogu w podróży po niebie. Co ciekawe, na dysku widnieją symbole, które wskazują datę 1479. Prawdopodobnie to w tym roku powstał dysk, który też wiąże się z Itzcoatlem, władcą, który stworzył
podwaliny przyszłego azteckiego imperium. Jaskinie zaprowadziły Larę do legendarnego miasta Inków, Vilcabamby. Kilka słów o tym mieście. Vilcabamba. Dawne miasto położone na terytorium dzisiejszego Peru. Legendarna stolica Inków. Była siedzibą władców inkaskich w latach 1536 do 1572. 24 czerwca 1572 roku miasto zostało zdobyte przez Hiszpanów, a jego lokalizacja uległa zapomnieniu. Miasto to pozostało symbolem oporu i bohaterskiej walki Inków. Nazywana była Vilcabamba la Vieja, Starą Vilcabambą, Vilcabamba la Grande, Wielką Vilcabambą, albo Vilcabamba de los Incas, Vilcabambą Inków. Elżbieta Dzikowska, polska historyczka sztuki, sinolożka, podróżniczka. Wraz ze swoim mężem Tonym Halikiem oraz Edmundo Guillem w 1976 roku byli pierwszymi Polakami, którzy dotarli do ruin Vilcabamby. Guillem dotarł do listów żołnierzy hiszpańskich, w których były opisywane trasy ich podbojów, a także to, co zastali w Vilcabambie. Porównanie treści tych listów z rzeczywistymi ruinami było pierwszym dowodem, że była to legendarna siedziba władców inkaskich. Inni podróżnicy, Vincent Lee i John Hemming, prowadzili w późniejszych latach prace archeologiczne i badania w miejscu ruin. Ich wyniki były dalszym potwierdzeniem tej hipotezy. W 2006 roku w muzeum w Cusco została odsłonięta tablica upamiętniająca 30. rocznicę tamtych wydarzeń. Widnieją na niej nazwiska Tonego Halika i Elżbiety Dzikowskiej. Kolejna ciekawostka pojawia się również na chwilę w jednej z początkowych scen w filmie Indiana Jones Poszukiwacze Zaginionej Arki z 1981 roku. Mordka. Wykuta twarz z kamienia w murze na stanowisku archeologicznym Chavín de Huántar w Peru. Chavín jest jedną z najstarszych ogólnoperuwiańskich kultur archeologicznych w okresie prekolumbijskim historii Peru. To słowo w lokalnych dialektach oznacza jaguara. Rozwój tej kultury datowany jest na lata 1200 przed naszą erą do 600 przed naszą erą. Gdy powstawała, ludność ją tworząca zaczęła uprawiać kukurydzę i wiele innych nowych roślin. Bardzo wysoki rozwój osiągnęło budownictwo sakralne. Główną postacią tej kultury było bóstwo znane jako Bóg opiekuńczy. Był on pewnego rodzaju bogiem niebios. Chavín de Huántar to stanowisko archeologiczne tejże kultury. Znajduje się na północy górskich obszarów dzisiejszego Peru. Najważniejszymi pozostałościami w ruinach stanowiska są dwie budowle. Pierwsza El Castillo, czyli zamek, oraz druga wczesna świątynia. Innym odnalezionym obiektem jest Stela Raimundiego, monolit z wyrytym wizerunkiem tzw. Boga z berłami. W 1985 roku stanowisko zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wróćmy teraz do Tzompantli. Jak pamiętacie, omówiliśmy na razie tę ciekawostkę ogólnie przy obiektach występujących w poziomie Caves. Zajmiemy się teraz konkretną ścianą czaszek ze stanowiska archeologicznego Chichen Itza. Jest to jedno z najważniejszych miast północnego Yucatanu. Przez pierwsze stulecia rozwoju jako środek ceremonialny osiągnęło apogeum świetności w latach 800 do 1100, stając się największym centrum politycznym i religijnym półwyspu. W 1988 roku stanowisko to zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w 2007 roku obiekt został ogłoszony jednym z 7 nowych cudów świata. Tzompantli, platforma czaszek.
najbardziej ponura z 3 platform pełniących funkcję ceremonialną w Chichen Itza. Jest w kształcie litery T o podstawie mierzącej 60 metrów i dachu długości 12 metrów. Kamienne ściany budynku zostały ozdobione 4 rzędami czaszek nabitych na pale i z wizerunkami orłów rozdzierających piersi ofiar, by wydrzeć z nich serca. W basenie znajdującym się obok stajni, z której wybiega na początku poziomu niedźwiedź, znajduje się kolejna dekoracja na ścianach. Tym razem jest to wzór z kamiennego pierścienia z Chichen Itza. Przyglądając się bliżej różnym zdobieniom ścian w poziomie City of Vilcabamba, zauważyć można pewien wzór. Jest bardzo prawdopodobne, że jest on wzorowany na bardzo podobnym wzorze z kamiennego pierścienia, który znajduje się w Chichen Itza. Basen prowadzi nas do pomieszczenia, w którym znajduje się nie tylko jeden z sekretów w poziomie, ale też kolejny ciekawy obiekt – 4 węże. Są to tak naprawdę przepołowione 2 dwugłowe węże. Dwugłowy wąż. Aztecki amulet. Noszony był przez nadrzędnego kapłana jako symbol boga deszczu Tlaloc. W oryginale ozdobiony był turkusami oraz czerwonymi i białymi muszlami. Miał on też znaczenie dla Inków. Wierzono, że jest ucieleśnieniem bogini Amaru, która po bitwie z innymi bóstwami zmieniła się w kamień. Do dnia dzisiejszego niektóre górskie plemiona Indian traktują niektóre kamienie jako symbol ochrony przed chorobami. Noszą je w postaci proszku jako amulet. Niektóre podania i wierzenia mówią, że dwugłowe węże można było bardzo rzadko spotkać pod ziemią i tylko w czystych wodach źródlanych. Symbolizują one siłę i urodzaj, a także ochronę przed chorobami. Amulet, który pokazujemy na zdjęciu, znajduje się w Muzeum Brytyjskim w Londynie. Zaglądamy do jednego z domów w Vilcabambie. Znajduje się w nim blok do przesuwania. I tutaj niespodzianka. Zostawiamy na chwilę Vilcabambę oraz kulturę Inków, Majów i Azteków. Przenosimy się do Egiptu. Blok ten wzorowany jest na drzwiach w szybie w Wielkiej Piramidzie w Gizie. Są to tak zwane drzwi Rudolfa Gantenbrinka. Tajemnicze drzwi znajdujące się w jednym z szybów w Wielkiej Piramidzie w Gizie, czyli w piramidzie Cheopsa. Z tymi drzwiami powiązany jest tak zwany projekt Upuaut, prowadzony przez Rudolfa Gantenbrinka. Pod auspicjami niemieckiego Instytutu Archeologicznego w Kairze podczas 3 kampanii, 2 w 1992 i 1 w 1993 roku. Projekt polegał na badaniu tajemniczych szybów w Wielkiej Piramidzie poprzez używanie skonstruowanego robota o nazwie Upuaut. Został on wprowadzony do jednego z 2 szybów odchodzących od komory królowej. Robot był łazikiem o napędzie elektrycznym o wymiarach 31 na 12 cm. Zaopatrzony był w kamerę wideo marki Sony. Projekt zaowocował znalezieniem zapieczętowanego bloku w pewnego rodzaju drzwi lub bariery z 2 metalowymi pętlami na końcu południowego szybu powietrznego w komnacie królowej. Istnieje wiele pytań i domysłów na temat tego, co oznaczają te drzwi. Jedna to tak zwana teoria porzucenia, która stwierdza, że komnata królowej została opuszczona na rzecz drugiego miejsca znanego jako komnata króla. Druga teoria, stawiana przez naukowców, mówi, że komnata królowej nie została opuszczona, ale mogła być używana do rytuałów. W
tej ciekawostce wykorzystaliśmy fragment z reportażu zrealizowanego przez niemiecką telewizję ZDF. Ciekawostka dodatkowa. W mitologii egipskiej był Bóg Upuaut, co oznacza otwierający drogi. Wojowniczy Bóg z głową szakala lub psa. Był przewodnikiem zmarłych. Wracamy do Peru. Za blokiem trafiamy do pomieszczenia z bardzo ciekawą butelką. Butelka Stirrup Spout. Są to butelki lub naczynia w charakterystycznym kształcie, zwieńczone dzióbkiem w kształcie strzemienia. Były używane w ceremoniach rytualnych. Znaleziono ich bardzo dużo w elitarnych pochówkach na północnym wybrzeżu Peru. Są dowodem na niezrównane umiejętności techniczne i artystyczne. Większość tych butelek jest w monochromatycznym kolorze szaro-brązowo-czarnym, będącym wynikiem wypalania w atmosferze redukującej. Nierównomierne wystawienie na działanie ognia i powietrza pozostawiło powierzchnię tych naczyń o nieregularnym ciemnym odcieniu. W tym pomieszczeniu znajduje się jeszcze jeden bardzo ciekawy zidentyfikowany obiekt, ale opowiemy o nim w następnym odcinku przy omawianiu ciekawostek z poziomu Tomb of Qualopek. Ciekawostka lingwistyczna. Stirrup Spout można przetłumaczyć w języku polskim na strzemię wylewkę. Na ścianach występuje kolejna ozdoba. Tym razem jest to ornament z pałacu w Mitla. Mitla, miasto założone przez Zapoteków, niedaleko miasta Monte Alban. Największy rozwój miasta był w czasie, w którym opustoszało miasto Monte Alban. Do dnia dzisiejszego przetrwało 5 grup budynków. Grupa przykościelna, kolumnowa, adobe, grupa nad strumieniem i grupa południowa. Pozostałością sztuki mezoamerykańskiej są ruiny pałacu zbudowanego przez Zapoteków, należący do grupy kolumnowej. Na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach tego pałacu widoczne są geometryczne ornamenty. Wykonane zostały w 3 poziomych pasach o różnych typach zdobienia: meandry, rąby, zygzaki, plecionki. W 2010 roku ruiny miasta Mitla zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jeśli ktoś zastanawiał się, czy wejście do świątyni w poziomie City of Vilcabamba było czymś wzorowane, to służymy pomocą. Było ono inspirowane szkicem Tatiany Proskurjakow, będącym rekonstrukcją konstrukcji ze stanowiska archeologicznego w Szpuchil. Proskurjakow Tatiana, rosyjsko-amerykańska archeolog i etnolog, która w dużym stopniu przyczyniła się w rozszyfrowaniu hieroglifów Majów, systemu pisania prekolumbijskiej cywilizacji Majów w Mezoameryce. Jej niewątpliwie najważniejszym wkładem naukowym jest zastosowanie metody strukturalnej do inskrypcji Majów z okresu klasycznego. Udowodniła tym, że wydarzenia historyczne zostały zapisane na zabytkach. Jej praca stworzyła podstawy do zrozumienia tekstów historycznych Majów i rekonstrukcji politycznej historii miast państw Majów. Jednak to, co nas interesuje najbardziej, Tatiana Proskurjakow jest autorką szkicu rekonstrukcyjnego konstrukcji pierwszej świątyni w mieście Majów Szpuchil. W mieście tym są 4 konstrukcje. Szpuchil. Pozostałości dawnego miasta Majów. Jego nazwa znaczy koci ogon, a pochodzi od rośliny występującej na terenie tego miasta. Ruiny miasta zostały odkryte przez członków ekspedycji archeologicznej z Carnegie Institute w Waszyngtonie w 1938 roku. Badacze posługiwali się informacjami, notatkami, fotografiami i rysunkami
Tatiany Proskurjakow. Konstrukcja pierwsza. 3 wieże. To właśnie konstrukcja ze szkicu Tatiany Proskurjakow. Konstrukcja ta pochodzi z późnego okresu klasycznego. Do 2 wież została dodana trzecia. Pełniły one funkcję wyłącznie dekoracyjną. Imitowały front piramid świątynnych z niemal pionowymi schodami. Budowla ta pełniła funkcję miejsca sakralnego, a także rezydencji władców i ich rodzin. Ostatnia zidentyfikowana ciekawostka w tym odcinku. Pod koniec poziomu City of Vilcabamba znajdują się 2 wersje kamiennej twarzy. Jedna z otwartymi, a druga z zamkniętymi ustami. Są one inspirowane tym fryzem kultury Majów z Narodowego Muzeum Antropologii Meksyku. Niestety nie mogliśmy znaleźć jakichkolwiek ciekawych informacji o tym fryzie, ale mamy pewność, że był on referencją dla core design. Niestety nie udało nam się wszystkiego zidentyfikować w poziomach z Peru. Oto pierwsza część niezidentyfikowanych obiektów. Mamy nadzieję, że uda nam się kiedyś czegoś o nich dowiedzieć. Symbol. Niejednokrotnie zauważalny jest w Peru ten symbol. Występuje on na przykład na podłodze lub jako fragment ściany, na której znajduje się dźwignia do przeciągnięcia. Reliefy. W poziomie Caves widoczne są reliefy na ścianach, jednak bardzo trudno jest je zidentyfikować. Zdobienia lub szlaczek na ścianach. Na ścianach widoczna jest ozdoba, prawdopodobnie w postaci ornamentu. Istnieje wiele bardzo podobnych motywów z różnych innych kultur, jednak ciężko jest odgadnąć ten konkretny. Zdobienia. Figury geometryczne. Na ścianach można napotkać takie zdobienia w postaci figury geometrycznej. Owszem, przypominają one inkański symbol gór, ale w grze można napotkać ten motyw geometryczny w 2 wersjach. Jako pojedynczy, który można by było uznać jako inkański symbol gór, ale też z doklejonym lustrzanym odbiciem, co wyklucza wcześniej wspomniany symbol gór. Materiały i skóra zwierzęca zawieszone na drewnianych konstrukcjach. W poziomie City of Vilcabamba w jednym z domów stoją drewniane konstrukcje, na których są zawieszone różne materiały oraz zwierzęca skóra. Są to rzeczy prawie niemożliwe do zidentyfikowania. Mozaiki w basenie. Od wielu lat nie możemy zidentyfikować tych mozaik w basenie. Niestety wersja Remastered nie pomaga w tym procesie. Relief dźwignia. Kolejna dźwignia z kolejnym reliefem, którego nie możemy odgadnąć. Dzbanki i misy. W pomieszczeniu ze złotym idolem znajdują się różnego rodzaju dzbanki i misy. Fotografie bardzo podobnych można znaleźć na oficjalnej stronie Narodowego Muzeum Antropologii w Meksyku, ale porównując je do tych z gry, dopatrzeć się można kilku różnic między nimi. Raczej ciężko jest odgadnąć, jakiego rodzaju są to naczynia i skąd pochodzą. Twarz bóstwa na ścianach. Na ścianach wejścia do świątyni w City of Vilcabamba i nie tylko, widoczna jest jakaś twarz. Jest to prawdopodobnie wizerunek jakiegoś bóstwa, jednak nie udało nam się odnaleźć referencji dla tej ciekawostki. Metalowa krata ze zdobieniami. W
poziomie City of Vilcabamba znajduje się bardzo ładna metalowa krata, jednak nie udało nam się jej zidentyfikować. W następnym odcinku zajmiemy się omawianiem ciekawostek z 2 kolejnych poziomów z Peru: Lost Valley oraz tłumów Qualopek. Pojawią się dalsze obiekty z kultury Inków, Majów i Azteków. Na szczyt tej budowli prowadzi 120 stopni prowadzących jest tyle już podejść do tego tekstu, że chyba zostawię tego bloopersa. Ciao ciu, tlikłej, tlalokan, ale te nazwy to mi dałeś chyba po to, żeby mnie wkurzać. Ej, serio, że będzie dęsić zamiast mnie żreć? No wreszcie, śniadanie do łóżka dostaje, jeszcze łaskę robi. W poprzednim odcinku stało się nieszczęście. Wkradł się chochlik drukarski. Zamiast podziękowania wyszły podzikowania. Musimy jak najszybciej złożyć ofiarę i udobruchać Boga wszelkich podzikowań. Dzika.